Jesień to nie najlepszy okres, żeby nagrywać głosy ptaków, ale pod wiosennymi moimi filmami często pytaliście, co to jest za mikrofon, gdzie można go znaleźć, dlaczego taki, po co się używa takich mikrofonów. Zresztą jak gdziekolwiek się pojawię z tym mikrofonem, to masa ludzi pyta się, co to jest, do czego służy. Zatem dzisiaj opowiem Wam o mikrofonie kierunkowym, który mam, który jest mój, nie został przysłany na żadne testy, został normalnie kupiony. Mikrofon paraboliczny Dodotronic HiSound 4 AOM. Dobrze, zacznijmy od tego, dlaczego mikrofon paraboliczny i dlaczego tak bardzo zależało mi na mikrofonie parabolicznym. Otóż specyfika tego mikrofonu polega na tym, że mamy tutaj parabolę. Taki sam kształt jak w antenach satelitarnych lub jakichś radarach. Chodzi o to, że fale dźwiękowe uderzają tutaj sobie w tą parabolę i za każdym razem odbijają się do środka. W ten sposób powstaje naturalne wzmocnienie tego dźwięku. W naturalny sposób, zresztą każdy sobie może to wytestować. Zrobimy sobie w ten sposób rączkę i nagle troszeczkę wyraźniej słyszymy, prawda? Bo właśnie robimy sobie taką parabolę i sobie wzmacniamy w sposób naturalny ten dźwięk. Zresztą to samo wykorzystują sowy, które mają szlary, czyli tą taką talerzową, płaską twarz, która też pomaga im skupiać dźwięk, żeby go sobie wzmacniać. I tak to działa. I tutaj mamy kapsuły mikrofonowe, które odbierają ten wzmocniony dźwięk. Czyli to nie jest mikrofon, który gdzieś tam wyłapuje. On wyłapuje te dźwięki tutaj. Zatem będzie się koncentrował na tym, co jest przed czaszą, czyli dokładnie na wprost. Na tym polega kierunkowość tego mikrofonu. Słabo będzie słyszał to, co jest z tyłu. Dlatego tak mi na tym zależało. Parabolę można sobie skierować dokładnie na źródło dźwięku. Dzięki temu, że jest przezroczysta, a tak właśnie jest przezroczysta, ja sobie mogę namierzyć ptaka i dokładnie go zobaczyć, skąd on śpiewa i wycelować. Oczywiście pomagają mi też słuchawki, bo ja wyraźnie słyszę, że ten dźwięk się wzmacnia, że on jest mocniejszy nagle dokładnie z tego kierunku. Jeśli ja dokładnie celuję w niego, no to już wiem, że on tam siedzi. Zresztą przydaje się to czasami w nocy, kiedy byłem z kolegami na słuchach SUV, no to mając słuchawki, mikrofon paraboliczny, mogłem im mówić, tam śpiewa puszczyk, tam drugi, tam kawałek następny, a oni nic nie słyszeli. Oni nic nie słyszeli, po prostu tak dobrze to działa. Stąd właśnie decyzja, że mikrofon paraboliczny idealnie nadaje się do nagrywania głosów ptaków. Pewną wadą jest to, że jest duży, bo rzeczywiście, żeby to dobrze nagrywało, to musi być spory. Mikrofony paraboliczne są różne. Akurat tak się złożyło, że mam mikrofon tej firmy. Zrobiłem rozeznanie na rynku. Można kupić dużo drożej. Są mikrofony, które by trzeba było ściągać gdzieś z oceanu, więc tutaj raczej padła decyzja, że europejskie. No i firma Dodotronic, która uważam, że jakość do ceny jest naprawdę bardzo dobra, bo można sobie kupić dużo droższy mikrofon, tylko po co, jeśli jakość będzie porównywalna. Więc mam ten mikrofon i przechodziłem z nim całą wiosnę i baza głosów ptaków znacząco mi się rozbudowała i rzeczywiście jestem bardzo zadowolony. Oczywiście sam mikrofon ptaków nie nagra, musimy go podłączyć. Akurat te mikrofony firmy Dodotronic można zamówić sobie z różnymi złączkami. Można przy łącze mieć zwykły mini jack, który sobie podepniemy pod każdy dyktafon, czy nawet pod telefon. Ja sobie zamówiłem z wejściem XLR. Tu mam wersję akurat mikrofonu 4 AOM, gdzie są dwie kapsuły mikrofonowe. Chodziło mi o to, żeby mieć jak najlepszą jakość. Tak naprawdę skontaktowałem się po prostu z producentem i zapytałem, czy do celów takich, jak ja bym chciał, a zależało mi na tym, żeby nagrywać głosy ptaków indywidualne, tak, żeby konkretny ptak dobrze mi się nagrał, ale także i cały koncert ptaków i żeby ta jakość była jak najlepsza. Stąd producent polecił mi mikrofon z dwoma kapsułami
które dają rzeczywiście tę jakość bardzo dobrą. Zachwyciło mnie to, jakie są tutaj niskie szumy własne tego mikrofonu, bo rzeczywiście on niewiele szumi. Jeśli chodzi o pracę w wietrze, to nie ma problemu. Poproszę. O, jest taka skarpeta, którą można założyć na całą tą czaszę mikrofonową i problem dźwięku znika. Ja byłem zaskoczony, jakbyśmy nad Biebrzą, że mimo silnego wiatru, naprawdę tam dmuchało niemiłosiernie, dało się cokolwiek nagrywać tym mikrofonem, bo czy głos chociażby Rycyka. Nie miałem drugiego podejścia, żeby go nagrać. Była taka pogoda, jaka była, był Rycyk, śpiewał, no i strasznie wiało, a i tak udało się tym mikrofonem ten dźwięk zdobyć, więc super sprawa. Działa. Są jeszcze oczywiście mikrofony shotgun i ja wcześniej chodziłem z mikrofonem typu shotgun i tak naprawdę no chyba do niego nie wrócę, dlatego że jakość i przeskok technologiczny między takim mikrofonem parabolicznym a mikrofonem shotgun jest ogromny i ten mikrofon shotgun nawet droższy od tego mikrofonu parabolicznego, no w tej chwili poszedł do szuflady i chyba nie będę go używał. Wybrałem taki, są jeszcze inne mikrofony paraboliczne. Ja zaczynam swoją przygodę z mikrofonem parabolicznym od mikrofonu klasycznego, czyli z dużą czaszą. Jest to oczywiście dosyć niewygodne, jeśli chodzi o chodzenie w teren, no bo jest to duży klamot, który trzeba uważać, żeby się z tym nic nie działo. Jak się wjedzie w samochodzie, to niekoniecznie na tylną szybę, gdzie się może to nagrzać, bo jak to się bardzo przegrzeje, to może się pogiąć. Jeśli się pognie taką parabolę, to ona się uszkodzi. Ona oczywiście mi się porysowała, no bo jest intensywnie używana. Jechałem z nią na rowerze. Tak też się złożyło, że kiedy jechałem na rowerze, no to mi się tutaj porysowała, ale to w niczym nie przeszkadza. Okej, wygląda troszkę gorzej, natomiast działa dalej. Poza tym w razie draki, gdyby to się połamało, można sobie zakupić zapasową samą czaszę mikrofonową, a do mikrofonu, który już mamy, i to jest super sprawa, że jest też taka możliwość. Żeby łatwiej mi się go transportowało, dorobiłem sobie do niego taki pasek. Wiem, jasny, zielony, ale dzięki temu się nie zgubi w trawie. I można było sobie go przymocować taką przejścióweczką, wkręcić do gwintu, bo tu jest w tym mikrofonie też w rączce jest gwint standardowy, statywowy, dzięki czemu możemy sobie albo przymocować coś takiego do transportu w terenie. Bardzo mi się to przydaje, bo nie muszę go odkładać w trawie, tylko sobie mogę go na sobie zawiesić i to jest super, ale też mogę sobie go przypiąć na statyw. Jeśli chcę sobie nagrać koncert ptaków z jednego miejsca, to sobie daję go na statyw, odchodzę sobie dalej. Takie zamocowanie mikrofonu na statywie się bardzo przydaje, zwłaszcza latem czy późną wiosną, kiedy jest pełno bzyczących owadów, które chcą wyssać Twoją krew. W tym wypadku moją krew, bo
próbuję coś nagrywać, no i to bzyczenie komarów też się będzie nagrywało. Nic prostszego, jeśli chcemy nagrać ptasi koncert, stawiamy to sobie na statywie. Ja sobie stawiałem nawet w Puszczy Białowieskiej na nadrzewnym statywie i sobie na drzewie wisiał ten mikrofon przez chwilę. Ja sobie odchodziłem dalej, rozmawiać z komorami gdzieś na boku, a mikrofon wykonywał swoją pracę. Oczywiście mikrofon, żeby nagrywał, musi mieć jakiś rejestrator. Ja używam Tascam Portra Capture X8, bo akurat taki mam, ale różne zoomy, nie zoomy się sprawdzą tak naprawdę. To, co do tego podepniemy, no to już zależy od naszych potrzeb. Mi zależało, żeby mieć nagranie w 32 bitach, ale i tak w tym wszystkim nagrywaniu głosu ptaków najważniejszy będzie ten mikrofon. Ja myślę, że całą zimę będę teraz siedział i obrabiał te głosy ptaków, bo jest tego naprawdę bardzo dużo i fajnie, bo dzięki temu na filmach będę mógł Wam puszczać głosy danych ptaków, o których będę opowiadał i to jest super. Nie będę musiał nikogo prosić o jakąś zgodę na wykorzystanie, bo mamy własne nagrania i fajnie. Jeśli chodzi o słuchawki, to już jest sprawa bardzo indywidualna. Ja używam jakichś starych Sony, które miałem. Kupiłem sobie większe słuchawki, takie, które super odcinają mnie od całego świata i to się okazało do bani. Bo ja jednak wolę coś słyszeć dookoła, co się dzieje, bo tu śpiewa zięba, ale tam zaraz może będzie wójcik śpiewał i fajnie jest też móc zareagować na to, co się dzieje wokół. Zresztą to jest tak często, że jak słuchamy przez mikrofon kierunkowy, no to mamy wybiórczo ten dźwięk z terenu, który dociera nam do uszu. I czasami jest tak, że ja się pytam kogoś, kto jest obok, skąd słychać tego ptaka, bo ja mniej więcej mogę go tu namierzyć, ale nie potrafię zaznaczyć dokładnie gdzie i oni muszą mi wskazać po prostu, gdzie ten ptak się odzywa. Dobra, podłączmy to. Dzisiaj jest jesienny dzień, no w tej chwili to już jest po 12, więc nie spodziewam się, żeby coś się odzywało. Ptaki w tej chwili nie śpiewają, natomiast czasami rano fajnie słychać głosy kontaktowe, jakiś sikor ptaków przelotnych i na takie ptaki na pewno się jeszcze z tym mikrofonem zamierzam tej jesieni wybrać, bo śpiewów, o ile mam dużo, to głosów kontaktowych jeszcze mi troszeczkę brakuje, a to nie jest tak prosto nagrać, bo głosem kontaktowym ptak czasami odzywa się tylko raz, a śpiewa ciągle i możemy go sobie pójść namierzyć, przygotować się, a tutaj trzeba być gotowym cały czas, spróbujemy się też tak wybrać. Tak, i zasilanie Phantom, bo tutaj mamy do wyboru albo zasilanie Phantom w tym mikrofonie, albo plug and play. Ja wybrałem sobie zasilanie Phantom, dlatego że wiedziałem, że będę sobie z rejestratora bezpośrednio ten sprzęt zasilał. Jeszcze nic nie słyszę, dlatego że nie podłączyłem słuchawek. Podłączę słuchawki, ciach i elegancko. I słyszę, że szumi las, bo dzisiaj mocno wieje, więc tak to. Ten mikrofon kosztuje w zależności od wersji, bo będzie inaczej kosztował, czy będzie tu jedna kapsuła mikrofonowa, czy dwie, czy będzie taki kabel, czy śmaki, w okolicach 500 euro. Tak, można powiedzieć, że tyle kosztuje, więc ja osobiście uważam, że jak za taki sprzęt, który daje takie duże możliwości, to nie jest bardzo wysoka cena, więc jak najbardziej tą wiosnę całą z nim przechodziłem, zakładam, że następną wiosnę też. Muszę tylko podsumować, bo nie wiem tak naprawdę, ile tych nagrań wykonałem. Wykonałem ich tak dużo, że nie wiem, ile ich jest, co mam, czego jeszcze mi brakuje. Będę patrzył po prostu w przyszłym roku, starał się dogrywać te, których jeszcze mi brakuje, żeby w miarę możliwości wszystkie ptaki, które w Polsce śpiewają, mieć. Oczywiście nie wszystkie się tak łatwo uda, ale kto wie, trzeba dążyć do tego, żeby mieć ich jak najwięcej. I jak najwięcej różnych wariantów śpiewu, bo to też na pewno jest tak. Ja bogatki kilka głosów różnych nagrałem, więc jest spoko. No to posłuchajcie teraz jakiegoś śpiewu nagranego tym mikrofonem.
Zatem to by było na tyle, jeśli chodzi o mikrofon kierunkowy Dodotronic Hi Sound. Szczerze polecam, jeśli ktoś chce nagrywać głosy ptaków, to jest to bardzo dobry sprzęt. Ja jestem bardzo zadowolony i aż kusi mnie, żeby przetestować więcej sprzętów tej firmy, bo mają też inne, mają też taki mały, który już mam do testów, ale ptaki przestały śpiewać. Zobaczymy, jeszcze się pewnie z nim w teren wybiorę. Z tego się cieszę, uważam, że to świetny zakup i tak naprawdę jedna z tych ostatnich rzeczy, na których bardzo mi zależało, żeby móc realizować kanał Ptasia Strefa, więc Dodotronic Hi Sound 4 AOM w takiej wersji z wejściami XLR, podwójnym wejściem XLR, zasilaniem Phantom. Jestem bardzo zadowolony. A jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, jest to już wszystko. Dziękuję ślicznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Ptasiej Strefy. Cześć! Uwaga! Z kodem, który widzicie na ekranie, widzowie Ptasiej Strefy otrzymają 5% zniżki na zakupy w sklepie firmowym dodotronic.com. Promocja będzie ważna przez 2 lata od publikacji tego filmu, zatem do 9 listopada 2026.